Luty 2026 roku. Sąd garnizonowy w Warszawie. Ja chciałem pana zapytać o przebieg tego zdarzenia. Czy pan poczuwa się dobrze? Nie udzielam, proszę pana, żadnych informacji. Co by pan chciał przekazać Syryjczykowi? Panie oskarżony, czy chciałby pan coś przekazać Syryjczykowi, którego trafił pan w plecy? Jak mógł pan trafić go w plecy, potykając się? Pan w niego miał wycelowany karabin. Nazywam się Piotr Czaban i witam Was na kanale Czaban robi raban. Miałem opowiadać o muzyce i przyrodzie. Jednak od 2021 roku informuję głównie o kryzysie humanitarnym, który nadal trwa. I dzieje się tu, gdzie mieszkam, czyli na Podlasiu, na pograniczu polsko-białoruskim. Czasami poruszam też inne, ważne dla mnie tematy. Wszystkie moje publikacje powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli uważasz, że to co robię jest ważne, dołącz do tego grona. Z kolei stawiając mi wirtualną kawę na portalach Subpi i Buy Coffee, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Zostaw komentarz, zasubskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia. Żołnierz strzelił do uchodźcy. Ludzie wiedzą, ale nikt o tym nie chce mówić. Tak mieszkanka pogranicza zaalarmowała mnie o dramacie 22-letniego Syryjczyka. Szybko zweryfikowałem te informacje w kilku innych źródłach. I 4 listopada 2023 roku, dzień po zdarzeniu, w tym wpisie poinformowałem o sprawie moich czytelników. Postrzelony Syryjczyk przez polskie służby znajduje się w szpitalu w Hajnówce. Funkcjonariusz strzelił mu w plecy. Kula tkwi wciąż w kręgosłupie uchodźcy. Sprawa nie trafiła do policji, tylko została przekazana żandarmerii wojskowej. Aktualizacja. Dzień po ujawnieniu przeze mnie tej informacji prokuratura potwierdziła, że żołnierz postrzelił Syryjczyka. Od razu dodała, że miało dojść do nieszczęśliwego wypadku, bo wojskowy miał się potknąć i wtedy padł strzał. Podkreślam, że to jest wersja sprawcy, który obierając taką linię obrony stara się uniknąć kary. Grozi mu nawet więzienie. Tak brzmiał mój post, który opublikowałem ponad 2 lata temu. Po tej publikacji sprawą zainteresowały się media, m.in. Onet. Wówczas pisała o tym dziennikarka Martyna Bielska. Pochyliła się nad tematem, opisując nie tylko wersję służb, ale również postrzelonego Syryjczyka. Martyna Bielska zebrała wypowiedzi m.in. pracowników szpitala. Gdyby kula nie zatrzymała się na kręgosłupie, ale przeszła centymetr głębiej, ten człowiek zmarłby z wykrwawienia. Mówili wówczas dla Onetu lekarze. Martyna Bielska już w Onecie nie pracuje, a po jej odejściu redakcja o temacie pisze w zupełnie innym tonie. Ponad 2 lata od tego zdarzenia, na łamach tego samego portalu o sprawie przypomniał sobie duet dziennikarski. Marcin Wyrwał i Edyta Rzemła. Napisali o tym artykuł. Kiedy? Na tydzień przed rozprawą w procesie karnym, w którym ofiara domaga się od sprawcy 50 000 złotych odszkodowania. Jednak wyrok jeszcze nie zapadł i proces nadal trwa. Czy moment publikacji tego artykułu był przypadkowy, podobnie jak jego treść? Sprawdźmy fakty. I zgadnijcie, szanowni państwo, kto dostał w tej sprawie zarzuty, a kto dostał ochronę prawną. Para z Onetu była oburzona tym, że żołnierz dostał zarzuty karne, a postrzelony Syryjczyk domaga się od niego odszkodowania. W momencie postawienia mu zarzutów, czego nikt nie oczekiwał, wszyscy myśleli, że to idzie w normalną stronę. Wyrwał i Rzemła nie kryli swojej niechęci do ofiary. W samym tytule użyli dehumanizującego określenia – nielegalny migrant. Tak napisali o syryjskim uchodźcy, który przed wojną uciekł do Europy. Powtórzyli to w swoim podcaście opublikowanym w Onecie. Będą udawać, że cokolwiek robią na tej granicy i przymykać oko na nielegalnych imigrantów. W prywatnych wpisach, jak to się mówi w żargonie dziennikarskim, Wyrwał podkręcał temat i zwracał uwagę na to, że po artykule Onetu Mariusz Błaszczak i Władysław Kosiniak-Kamysz stanęli po stronie żołnierza. Tak, tego, który strzelił w plecy bezbronnego uchodźcy. Podobnie jak Wyrwał i Rzemła, taki Jacek Tacik z Faktów TVN bez żadnych wątpliwości przedstawił wersję korzystną dla żołnierza jako fakt. Padły strzały ostrzegawcze. Kolejny, gdy podporucznik Eł przewrócił się i upadł na ziemię. Kula trafiła w kręgosłup obywatela Syrii.
Dziennikarze uwierzyli, że żołnierz przypadkowo trafił uchodźcę w plecy. I taką wersję poznali Polacy, czytelnicy Onetu i widzowie Faktów. Za nimi te narracje powtórzyły kolejne media. Dlaczego te redakcje nie dochowały rzetelności dziennikarskiej i dały wiarę tylko jednej stronie, sprawcy, uderzając przy okazji w wiarygodność ofiary? Czy polskie media chcą, by na pograniczu polsko-białoruskim żołnierze bezkarnie strzelali do uchodźców imigrantów? Ten żołnierz po prostu wykonywał rozkaz. Zanim dokładnie przeanalizuję ustalenia w sprawie postrzelonego Syryjczyka, przyjrzyjmy się, jaki przekaz trafia do żołnierzy wysyłanych na pogranicze polsko-białoruskie. To wideo opublikował Jarosław Wolski, ekspert od wojskowości, były już pracownik kanału Zero. Wolski nie krył radości z tego, że cudzoziemiec, który stał po drugiej stronie płotu, został postrzelony gumową kulą przez polskiego mundurowego. Oczekiwał nawet nagrody dla sprawcy. Podobnie do strzelania do migrantów i uchodźców zachęcał lider Konfederacji Sławomir Mencen. To fragment jego przemówienia, którym inaugurował swoją prezydencką kampanię wyborczą. Jeżeli ktoś nielegalnie będzie chciał forsować granicę państwa polskiego, powinno się po prostu do niego strzelać. A na zachodniej granicy W Dubiczach Cerkiewnych, gdzie służył żołnierz, który strzelił do Syryjczyka, w prezydenckich wyborach najwięcej osób głosowało właśnie na Mencena. Wśród nich stacjonujący tam żołnierze. Przekaz lidera Konfederacji i mu podobnych padł na podatny grunt. To komentarze pod jednym z moich wpisów o wyrzuceniu uchodźcy do białoruskiego lasu. Setki dehumanizujących opinii. Autorzy wielu z nich opowiadali się za strzelaniem do ludzi na pograniczu. I to temu elektoratowi próbowali przypodobać się politycy z obozu rządzącego. To bydło, które było ściągane po prostu po to, żeby forsować nasze granice. Mówimy tylko i wyłącznie o ograniczaniu czasowym, terytorialnym i proporcjonalnym prawa migrantów, nie ograniczając w tym czasie praw Polaków, mieszkańców Polski. Wróćmy do wydarzeń z 3 listopada 2023 roku, bo to tego dnia żołnierz postrzelił uchodźcę, a nie jak błędnie podał Onet, a za nim TVN 2 listopada 2023 roku. Zdarzenie będę próbował zrekonstruować, biorąc pod uwagę nie tylko zeznania mundurowych, ale również pokrzywdzonego Syryjczyka. Nikt nie ma nagrań wideo, na którym byłoby widać moment jego postrzelenia. Choć autorzy tekstu w Onecie twierdzą, że opisując ten temat korzystali z nagrań wideo. Ponieważ my ten artykuł, o którym mówimy, pisaliśmy, szanowni państwo, na dokumentach ze śledztwa, na materiałach filmowych, w których widzieliśmy po prostu, co się dzieje. Takich materiałów, według prawników pokrzywdzonego, nikt nie przedstawił w sądzie. Uważam, że o rzekomych nagraniach wideo autorzy Onetu wspominają tylko po to, by uwiarygodnić swój artykuł. Bo tak naprawdę wszystko opiera się na słownych relacjach świadków. Historia zaczyna się od nielegalnego przejścia przez granicę kilkuosobowej grupy cudzoziemców. Straż Graniczna z Dubicz Cerkiewnych wiedziała o tym i wspólnie z żołnierzami przygotowała obławę na migrantów i uchodźców. Niedaleko wsi Topiło, około 3 km w prostej linii od granicy z Białorusią, wspólnie z żołnierzami strażnicy rozstawili się na jednej z dróg prowadzących do wsi. To jedna z relacji innego żołnierza, który brał udział w akcji. Podczas rozprawy cytował ją sędzia. Po czym świadek zeznaje: ja stałem na drodze biegnącej równolegle do granicy polsko-białoruskiej. Po mojej lewej stronie w odległości około 150 metrów stał podporucznik Adam, następnie w odległości około 150 metrów od podporucznika stał starszy szeregowy specjalista. Wszyscy staliśmy skierowani twarzami w stronę domniemanego rejonu przebywania osób przekraczających granicę. W tym czasie usłyszałem około 20-30 strzałów, nie jestem pewien dokładnej liczby strzałów. Były to strzały oddawane jeden po drugim, nie był to ogień ciągły, przez kilka minut. W każdym razie było ich bardzo dużo. Zatrzymajmy się w tym miejscu. Świadek, którego zeznania przeczytał sędzia, powiedział, że słyszał kilkadziesiąt strzałów. Kilku strażników granicznych, którzy brali udział w tej akcji, zeznawało inaczej. Mówili, że albo w ogóle nie słyszeli strzałów, albo o jednym lub o dwóch. Tylko żołnierze mówią, że strzałów było więcej. Ktoś wspomina o eksplozji petardy lub granatu hukowego. Wyrwał i Rzemła zaznaczają, że strzałów mogło być 30, ale przemilczają to, że zeznania mundurowych różniły się od siebie.
Czy zrobili to celowo, by nie podważać wiarygodności strażników i żołnierzy? Minister obrony Kosiniak-Kamysz, jego zastępcy mówili, że żołnierz nie powinien bać się używać broni. Zapewnimy żołnierzom bezpieczeństwo, ochronę prawną. No i mamy tutaj taki kwiatek. Przypomnijmy teraz, jak tuż po zdarzeniu w sprawie postrzelenia Syryjczyka zareagowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. To odpowiedź, jaką przedstawiciele polskiej armii udzielili Gazecie Wyborczej. 3 dni po postrzeleniu Syryjczyka, bez śledztwa, bez ekspertyz biegłych, zwierzchnicy polskiego wojska już wiedzieli, że, cytuję, po oddaniu strzału alarmowego w wyniku rykoszetu pocisku ranny został jeden z migrantów. W tym samym czasie kapitan Iwo Sawa, rzecznik żandarmerii wojskowej w Lublinie, również przekonywał Gazetę Wyborczą, że to był nieszczęśliwy wypadek. Żołnierz nie oddał celowo strzału, strzał padł nieumyślnie. Zwróćcie uwagę. Po pierwsze, służby ukrywały to zdarzenie, bo same o tym nie poinformowały społeczeństwa. Zrobiły to dopiero podobnie jak media po mojej publikacji. Gdy sprawa wyszła na jaw, zarówno Dowództwo Generalne, jak i Żandarmeria Wojskowa mówiły tylko o jednym przypadkowym strzale, spowodowanym potknięciem. O rykoszecie, którego, jak później ocenili biegli, nie było. Nic o około 30 strzałach, które padły podczas tej akcji pościgowej. Nic o faktycznej liczbie pocisków wystrzelonych z broni sprawcy, Adama Eł. A tych w sumie było 3, co potwierdziły późniejsze badania. Uwaga, o identycznej liczbie strzałów mówił Syryjczyk. Już przy pierwszym przesłuchaniu powiedział dokładnie o 4 strzałach oddanych tuż po sobie w miejscu, gdzie został sam trafiony. I nie pomylił się, bo do 4. strzału przyznał się inny żołnierz, zatrzymując kolejnego cudzoziemca. W miejscu, gdzie strzelał Adam Eł, śledczy zabezpieczyli 3 łuski. Myślicie, że wyrwał i Rzemła odnotowali to, że Syryjczyk zgodnie z ustaleniami śledczych zapamiętał, ile strzałów oddano w chwili, gdy został trafiony? Nie. W tym miejscu muszę nazwać sprawę po imieniu. Duet z Onetu okłamał swoich czytelników. Wyrwał z Rzemłą napisali, że Syryjczyk w zeznaniach mówił tylko o jednym strzale żołnierza, tym, który go trafił. Pracownicy Onetu od razu zestawili to z analizą balistyczną, według której żołnierz Adam Eł strzelił 3-krotnie. Po przeczytaniu tego czytelnik Onetu już wie, że nie może wierzyć żadnym relacjom Syryjczyka, choć ten zeznał zgodnie z tym, co później potwierdzili biegli. Co jeszcze ukryli przed czytelnikami Onetu Wyrwał i Rzemła? Główny opis postrzelenia Syryjczyka zamknęli w 4 zdaniach. W tych 4 twierdzących zdaniach pewni, że tak właśnie było. Wyrwał z Rzemłą przedstawili dokładnie taką samą wersję, jaką 3 dni po zdarzeniu przekazało Dowództwo Generalne i rzecznik Żandarmerii Wojskowej. Onet opisał zdarzenie tylko z perspektywy żołnierza, który biegnąc przez las potyka się i upada na ziemię. Jego pistolet wypala w niekontrolowany sposób. Pocisk trafia w jeden z kręgów kręgosłupa 22-letniego obywatela Syrii. Mężczyzna przewraca się. Koniec cytatu. Na marginesie, duetowi z Onetu nie przechodzi przez klawiaturę nazwanie obywatela Syrii uchodźcą. Zatrzymajmy się w tym miejscu. Na pogłębioną relację Onetu opisującą moment postrzelenia nie ma co liczyć. Fakty TVN też uznały za prawdziwą wersję tę korzystną dla żołnierza. Nic o faktycznej relacji ofiary, nic o ustaleniach biegłych, które poddają w wątpliwość wersję sprawcy. A przecież takich wątpliwości ekspertów, jak skłamał Wyrwał, miało nie być. Po tym postrzeleniu eksperci biegli wydali ekspertyzy. Wszystkie one przemawiają na korzyść żołnierza. Powtórzę. To, co powiedział Marcin Wyrwał, to nieprawda. Nie wszystkie opinie biegłych były korzystne dla sprawcy. Dla żadnego z nich sprawa nie była czarno-biała. Zacznijmy od ekspertów, którzy na zlecenie sądu próbowali odtworzyć zdarzenie. Mieli utrudnione zadanie, bo porucznik Adam Eł nie wskazał śledczym miejsca, w którym miał się przewrócić. Nie udowodniono po śladach na miejscu zdarzenia, że w ogóle doszło do upadku. Dlatego biegły nie mógł precyzyjnie określić położenia broni w chwili strzału. Za to uznał, wbrew wcześniejszym twierdzeniom Dowództwa Generalnego, że nie było rykoszetu. Pocisk wystrzelony przez Adama Eł trafił bezpośrednio w Syryjczyka. Dokładne określenie toru lotu pocisku nie było możliwe, z uwagi na liczne przeszkody na torze pocisku, takie jak roślinność. Specjalista badający sprawę na zlecenie sądu stwierdził, że strzał do Syryjczyka mógł być oddany z odległości 50 metrów.
Dlaczego kula nie przeszyła jego ciała, tylko utknęła w kręgu? Biegły wytłumaczył to niską jakością amunicji, której użył żołnierz. To mogło uratować życie Syryjczykowi. Po pierwszym strzale Adam Eł miał przeładować broń, przebiec około 25 metrów i oddać kolejne 2 strzały. To wnioski biegłego. Co zeznał człowiek, którego dosięgła kula żołnierza, a o czym dziwnym trafem znowu zapomnieli wspomnieć, wyrwał z Rzemłą. 6 dni po postrzeleniu został przesłuchany. Był wyczerpany, choć Onet stwierdził, że znajdował się w wystarczająco dobrym stanie, by zeznawać. Po pół godzinie przesłuchania poszkodowany poprosił o pierwszą przerwę ze względu na zmęczenie i ból. Po kolejnych 20 minutach przesłuchania znowu potrzebna była przerwa. Nic dziwnego, 3 dni wcześniej uchodźca przeszedł operację. Według jego relacji żołnierz zaczaił się w krzakach. Grupa cudzoziemców doszła do niego na odległość około 20 metrów. Gdy Adam Eł zobaczył cudzoziemców, krzyknął coś, czego uchodźca nie zrozumiał. Za to Wyrwał i Rzemła są przekonani, że żołnierz zgodnie z procedurami krzyknął najpierw po polsku „Wojsko polskie stop”, a potem po angielsku „Polish Army stop”. Sęk w tym, że żaden ze świadków, w tym inni żołnierze i strażnicy graniczni, nie potwierdzili tej wersji. Kilku z nich powiedziało, że w ogóle nie słyszało nic poza strzałami. Inny żołnierz, który był najbliżej Adama Eł, zeznał przed sądem, że padło samo stop. Kolejny mundurowy, że sprawca krzyknął po polsku „stój”. Nic więcej. Później dopytywany dodał, że jeszcze usłyszał również po polsku „zatrzymaj się”. Skąd zatem pracownicy Onetu mieli pewność, że Adam Eł podczas zdarzenia dosłownie cytował instrukcję z żołnierskiego poradnika, że do Syryjczyka krzyczał po angielsku, bo za wszelką cenę i wbrew ustaleniom chcieli obronić sprawcę? Nie można takiego żołnierza karać, a jednak udało się temu żołnierzowi postawić zarzuty. Syryjczyk przed sądem powiedział, że to, co krzyczał do niego Adam Eł, brzmiało bardziej jak hej, a poza tym wydawał, jak to określił, niezrozumiałe dla niego dzikie okrzyki. Tyle. Wracamy do zdarzenia. Na widok żołnierza grupa się rozbiegła. Syryjczyk, który był na jej końcu, odwrócił się i próbował uciekać. Bał się. Wcześniej widział, jak Białorusini pobili jego kolegę. Nie atakował żołnierza. Wbrew temu, co opublikował Onet, nie szedł na niego, a uciekał w przeciwnym kierunku. Nie miał przy sobie żadnych niebezpiecznych narzędzi. Jak się później okazało, oprócz dokumentów, miał przy sobie suszone daktyle, cukierki, zegarek i skarpety. Nic więcej. A mimo to, około 5 sekund od krzyknięcia w stronę uchodźców, żołnierz strzelił Syryjczykowi w plecy. Przez te 5 sekund uchodźca zdążył odbiec na kilka metrów. Postrzelony upadł. Stracił czucie w nogach, co potwierdzają późniejsze badania lekarskie. Mężczyzna zeznał, że pierwszy strzał był wymierzony w niego. Chwilę później usłyszał 3 kolejne strzały. Już wiemy, że oprócz Adama Eł strzelał jeszcze drugi żołnierz. Według dalszej relacji uchodźcy sprawca dobiegł do niego i wydawał dzikie okrzyki, których Syryjczyk nie rozumiał. Później, według relacji ofiary, Adam Eł miał coś mówić przez krótkofalówkę. I to jest spójne z zeznaniami żołnierzy, którzy przyznali, że sprawca właśnie przez krótkofalówkę informował o tym, że jest potrzebny medyk. Na wyraźne pytanie śledczych, czy stracił przytomność, Syryjczyk odpowiedział, że nie. Po 10-15 minutach od postrzelenia poczuł zawroty głowy, ale nie stracił przytomności. Dopiero w karetce poczuł się gorzej i zeznał, że faktycznie tracił, a nie stracił przytomność. Wyrwał z Rzemłą według własnej interpretacji nazwali to omdleniem. I zasadzili się na ten fragment zeznań uchodźcy, w którym mówił o utracie krwi. Syryjczyk, który nie widział swojej rany na plecach, nie wiedział, że kula nie uszkodziła ważnych naczyń krwionośnych i krwawienie było stosunkowo niewielkie. A mówiąc o zawrotach głowy, nie o utracie przytomności, powiedział, że powodem tego była utrata krwi. Jeden ze świadków, medyk, w rozmowie ze mną potwierdził, że ranny mógł tak zinterpretować w tamtym czasie swój stan zdrowia. Za to Wyrwał z Rzemłą triumfalnie wytknęli Syryjczykowi, że ten się pomylił. I to opisując ten moment, autorzy z Onetu przyznali, że mają potwierdzające to nagranie wideo. Po raz kolejny uderzyli w wiarygodność ofiary. Para z Onetu nie wspomina o kolejnej odpowiedzi Syryjczyka na pytanie, czy sprawca próbował udzielić mu pierwszej pomocy. Poszkodowany precyzyjnie powiedział, że nie.
że przez pierwsze 5 minut od postrzelenia zachowanie żołnierza było dzikie, co można interpretować jako paniczne, emocjonalne. Nawet sam Onet napisał o Adamie Eł, że ten w tamtym momencie był wstrząśnięty. Dopiero po 5 minutach od postrzelenia, jak mówił uchodźca, jeden z 2 obecnych na miejscu żołnierzy przyłożył mu coś do rany. I to też jest zgodne z zeznaniami mundurowych. Ale o tym, że w wielu miejscach relacje ofiary pokrywają się z tym, co mówili żołnierze, czytelnicy Onetu się nie dowiedzą. Bo zniweczyłoby to misterny plan Wyrwała i Rzemły, którzy ofiarę chcieli przedstawić w złym świetle. I przedstawili. Jak się okazuje, w takim tonie napisali nie tylko o uchodźcy. Dostało się również prawnikom, którzy go reprezentują, Jakubowi Ławniczakowi, a zwłaszcza bardziej rozpoznawalnemu medialnie Piotrowi Zemle. Obywatel Syrii otrzymał bardzo kompleksową pomoc prawną. Między innymi broni go znany adwokat, mecenas Piotr Zemła, wybrany jakiś czas temu na szefa Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej w likwidacji. Mecenas, który pracuje za nie najmniejsze pieniądze. Autorzy artykułu w Onecie zastanawiają się, kto i ile płaci, jak to nazywają, za tak ekskluzywną obsługę prawną dla przybyszy zza białoruskiej granicy. Kto w ogóle powiadomił prawników o sprawie? Ponieważ Wyrwał i Rzemła nie dostali odpowiedzi, poprzestali na insynuacjach. Być może za wszystkim stoją aktywiści. Zwykła dziennikarska dokumentacja pozwoliłaby im ustalić, że radca prawny Jakub Ławniczak regularnie miał stałe dyżury w białostockim ośrodku dla cudzoziemców, których wielokrotnie reprezentował, znał ich dramaty i po ludzku je przeżywał. Współpracował też z organizacjami humanitarnymi, o czym sam informowałem w grudniowym reportażu o innym ataku żołnierza na afgańskiego uchodźcę. A wiadomość o postrzelonym Syryjczyku w środowisku pomocowym rozeszła się lotem błyskawicy. Bo tam, gdzie nie działa państwo, lukę wypełniają ludzie dobrej woli. I tak było w tym wypadku. Wyrwał z Rzemłą nie założyli jednego, że prawnicy mogą reprezentować Syryjczyka pro bono, czyli za darmo, że w odruchu człowieczeństwa, nie chcąc zostawiać rannego uchodźcy samego w walce o sprawiedliwość, nie pobierają za to żadnego wynagrodzenia. To asom onetowego dziennikarstwa po prostu się nie spina. A taka jest prawda. Po to pracuję i zarabiam przy innych sprawach, by było mnie stać na darmową pomoc dla takich ludzi jak postrzelony Syryjczyk. Tłumaczył mi radca prawny Jakub Ławniczak. Teraz wróćmy do tych 3 kluczowych dla sprawy strzałów, które padły z broni Adama Eł. Przypominam, że według relacji uchodźcy został trafiony pierwszym strzałem, a później padły kolejne. Od samego początku w notatkach ze zdarzenia służby uznały wszystkie 3 strzały za strzały alarmowe, czyli takie, które nie były wycelowane w żadnego człowieka. Według jednego z dokumentów spisanego w dniu postrzału, Adam Eł najpierw 2-krotnie strzelił ostrzegawczo, a raz potykając się. I ten ostatni strzał miał być tym celnym. Jednak obrońca sprawcy przedstawiał już inną wersję. Jeden strzał był alarmowy, a następnie wskutek niewyjaśnionych okoliczności doszło do kolejnych 2 strzałów. Adam Eł przed sądem bronił się, mówiąc, że wykonywał rozkaz przełożonego. I nikt nie wyjaśnił mu, jak ma się przemieszczać z bronią podczas pościgu. Odmówił składania wyjaśnień. Biegli sądowi bez cienia wątpliwości stwierdzili, że w przypadku braku bezpośredniego zagrożenia broń żołnierza powinna być zabezpieczona. Brak zabezpieczenia jest naruszeniem zasad bezpieczeństwa i stanowić może przesłankę do wypadku. Adam Eł miał obowiązek zabezpieczenia broni po oddaniu pierwszego strzału, o ile przyjmiemy, że ten pierwszy był niewycelowany w Syryjczyka, a strzałem alarmowym. W momencie podjęcia innych czynności niezwiązanych ze strzelaniem, powinien broń zabezpieczyć. Jeden z biegłych przyznał, że pistolet PM-98, z którego strzelał żołnierz, nie był konstrukcyjnie zabezpieczony przed przypadkowym wystrzałem na skutek upadku. I ten fragment opinii biegłego jest kołem ratunkowym dla żołnierza, po które sięgają, by go bronić, Wyrwał z Rzemłą. Jednak w ich artykule nie przeczytamy, że ten sam ekspert dodał, że nie przeprowadził testu, który by to udowodnił, na broni Adama Eł,
Słowem biegły nie sprawdził, czy dokładnie ten pistolet, z którego został trafiony Syryjczyk, poddany wstrząsom wypali samoczynnie bez ingerencji człowieka, czyli bez pociągnięcia za spust. Takiego badania nie było, bo biegły nie chciał uszkodzić broni, która jest dowodem w sprawie. Podczas rozprawy o podobne niekontrolowane strzały był pytany dowódca Adama Eł. Jak często słyszał pan o tym, by broń wystrzeliła samoczynnie na skutek upadku? Niestety raz na jakiś czas dochodzi do takich zdarzeń, o takich sytuacjach się słyszy. Nie potrafię teraz przywołać konkretnego terminu, ale takie sytuacje niestety mają miejsce. A czy pamięta pan, kogo to spotkało oprócz pana porucznika? Na ćwiczeniach czasem na strzelnicy dochodzi do takiej sytuacji, natomiast zazwyczaj one kończą się bezpiecznie, bo ten strzał gdzieś tam pada w ziemię, nikogo nie rani. Dlaczego nie kończą się one wypadkami? Pana zdaniem, bo pan powiedział, że te strzały padają w ziemię. Dlaczego? Czy to wynika z tego, w jaki sposób strzelec trzyma tę broń, kiedy z niej nie korzysta? Trudno mi określić sytuację i odpowiedzieć na pana pytanie, ponieważ nigdy nie byłem bezpośrednim świadkiem takiej sytuacji i nie jestem w stanie powiedzieć, mogę powiedzieć tylko jako żołnierz, że całe szczęście nikomu nic nie stało. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego tak, prawda? Czyli nigdy pan nie widział sytuacji, w której na skutek upadku broń strzelcowi samoczynnie wypaliła? Bezpośrednio nie, natomiast słyszałem o takich sytuacjach. Nie ma więcej pytań, dziękuję. Podkreślmy, nikt przed sądem nie był w stanie wskazać konkretnego przypadku, kiedy to pistolet PM-98 pod wpływem wstrząsu sam wystrzelił i trafił człowieka. Teraz sprawdźmy, kiedy żołnierz ma prawo do użycia broni. Według instrukcji, z którą mundurowi zapoznają się na pograniczu, broni palnej używa się jako środka ostatecznego, wyłącznie w sytuacji, jeżeli użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego okazało się niewystarczające lub nie jest możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia oraz w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę. Żołnierze mogą użyć broni palnej po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania się zgodnego z prawem, po uprzedzeniu jej o zamiarze użycia broni palnej oraz po oddaniu strzału ostrzegawczego w bezpiecznym kierunku. W razie konieczności odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie i zdrowie lub wolność żołnierza lub innej osoby, albo konieczności przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do takiego zamachu. Żołnierz może również strzelać, broniąc nienaruszalności granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu. Jak już wiemy, postrzelony Syryjczyk był oddalony o kilka kilometrów od granicy. Nikogo nie atakował, nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów. Jedyną jego winą było to, że ratując swoje życie, jako uchodźca nielegalnie przekroczył granicę Białorusi z Polską. Ostatecznie Urząd do Spraw Cudzoziemców wziął pod uwagę jego sytuację i na tej podstawie przyznał mu międzynarodową ochronę. Nie aktywiści, nie prawnicy pokrzywdzonego, a polskie służby, w tym Żandarmeria Wojskowa i polska prokuratura, po wnikliwym śledztwie uznały, że Adam Eł popełnił przestępstwo. W maju, rok temu, żołnierz usłyszał zarzuty. Zdaniem prokuratury nie zachował ostrożności przy obchodzeniu się z bronią służbową podczas pościgu za cudzoziemcami, w wyniku czego oddał 2 niekontrolowane strzały w taki sposób, że jeden z nabojów został skierowany w ciało obywatela Syrii. Tak zarzuty dla żołnierza skomentowali pracownicy Onetu. Prokuratury, sądy wojskowe, żandarmeria wojskowa to jest państwo w państwie. Prokuratura i tak dała wiarę sprawcy, twierdząc, że ten w sposób niekontrolowany, a nieumyślny strzelił Syryjczykowi w plecy. Za ten czyn Adamowi Eł grożą 3 lata więzienia. Prokuratura Okręgowa w Warszawie ostatecznie uznała, że doszło do przestępstwa, a jednocześnie postanowiła dać sprawcy szansę. W sierpniu 2025 roku zawnioskowała do Sądu Garnizonowego w Warszawie o warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres próby w wymiarze 1 roku, orzeczenie nawiązki wobec Adama Eł na rzecz Syryjczyka w wysokości 2000 zł. Sprawca postrzelenia ma również zapłacić za koszty postępowania. W tym wniosku, którego sąd jeszcze nie zaakceptował, prokuratura uzasadniła, że okoliczności popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów nie budzą wątpliwości.
choć dodała, że wina i stopień społecznej szkodliwości zarzucanych podejrzanemu czynów nie są znaczne. Znowu przypomnę opinię lekarzy. Życie uchodźcy było zagrożone. Dla Wyrwała i Rzemu jego los nie ma znaczenia. Ich artykuł, który innym mediom i politykom narzucił gotową narrację, to ostateczna linia obrony sprawcy. Pod tym naporem po raz kolejny ugięli się politycy różnych opcji, którzy wykorzystali temat do wzajemnego okładania się. A minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ugościł sprawcę w swoim gabinecie, zapewniając go również o swoim wsparciu. Pod presją Onetu ugięła się również prokuratura generalna, która postanowiła cofnąć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko żołnierzowi. Dlaczego? Bo gdyby sąd zaakceptował warunkowe umorzenie, tym samym oficjalnie uznałby, że postrzelenie Syryjczyka było przestępstwem. Zastępca prokuratora generalnego Tomasz Janeczek chce chronić sprawcę i wprost mówi Onetowi, że nie dopatruje się znamion zarzuconego żołnierzowi przestępstwa. Tak, prokurator Janeczek uznał, że trafienie bezbronnego człowieka kulą w plecy nie jest przestępstwem. I to, że nabrał takiego przekonania właśnie po artykule Onetu, w kolejnej publikacji na tym portalu z dumą podkreślają Wyrwał i Rzemła. Jednak proces karny nadal trwa, a o wszystkim zadecyduje sąd. Kolejna rozprawa odbędzie się w marcu tego roku. Na koniec wróćmy jeszcze na pogranicze, do lasu, do grupy uchodźców, w której był postrzelony Syryjczyk. Wśród nich znajdował się nastolatek, o czym zeznał jeden z żołnierzy. Oddałem strzał alarmowy w powietrze. Ta osoba po usłyszeniu strzału zaprzestała ucieczki i podniosła ręce do góry. Był to obywatel Syrii. Porozumiałem się z nim po angielsku, powiedział mi, że ma 17 lat. Mój strzał padł jako ostatni lub jeden z ostatnich, nie pamiętam. Uchodźcy, wśród których był również 17-latek z Syrii, byli także świadkami postrzelenia. Jednak nikt ich nie przesłuchał. Wszystkich wyrzucono do białoruskiego lasu. Śledztwo nie wyjaśniło sprawy kilkudziesięciu strzałów, o których mówili świadkowie. Ponad tydzień od swojego artykułu duet z Onetu napisał kolejny. Tym razem o innym żołnierzu oskarżanym o gwałt na nastolatce. W tym wypadku Wyrwał i Rzemła nie stanęli murem za mundurem, za którym stoją wtedy, gdy ofiarą jest uchodźca. Dodaj komentarz, zasubskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim Al-Sammarraj. Do grona moich patronów należą Jan Gryko, Juliusz Połatyński, Dariusz Piszewski, Mira Feder, Katarzyna Król, Barbara Majewska, Michał Wszołek, Jan Trammer, Kasia Kruszewska, Tomasz Urban, Agnieszka Łokaj, Anna Węgrowska, Monika Kozak-Czekanowska, Atchena Netch, Małgorzata Kasiak-Czechowska, Małgorzata Staszewska, Filip Wozowicz, Artur Borkowski, Michał Tomasik, Alena Rzepka, Magda Tracz, Małgosia, Simon Pantera, Elżbieta Golicyn, Sebastian Iwaniec, Magda Powalska, Marta Kilian, Teresa Seruga, Kasia Narkowicz, Hanna Zimińska, Bartosz Telenczuk, Maciej Wiszowaty, Małgorzata Helon, Beata Rowińska, Maria Roeskę, Nic Nieważne, Katarzyna Batko-Toluc, Robert Gola, Bartosz Wsuł, Zosia Kwiecień, Małgorzata Grzankowska, Grzegorz Zadrożny, Maciej Hanzlewicz-Wacławek, Alan Jolanta Tomczak, Seweryn Bajko, Jakub Bielikowski, Dzitka Halama, Natalia Nowacka, Katarzyna Klimczak-Pękosz, Katarzyna Kopiec, Aleksandra Szypowska, Hanna Olechnowicz, Eliza Olek-Szamelita, Małgorzata Majewska, Magda Zielińska, Ewa Schmidt-Mendoza, Jerzy Matejko, Paweł Jastrzębski, Patrycja Ślosarczyk-Zenker, Dariusz Szary, Daniel Żamojduk, Katarzyna Skakki, Staszek Wasilkowski, Sławek Stocki, Ania Ramut, Ewa Szymańska, Małgorzata Wróblewska, Anna Papież, Michał Grech,
Miłosz Krawiecki, Piotr Matecki, Stanisław Choeft, Adam Szajna, Lesław Kostulski, Krzysztof Nowakowski, Michał Kulka-Kowalczyk, Iga Pękalak, Maciej Reputakowski-Madej, Aśka Plata, Kacper Gontar, Anna Machcewicz, Małgorzata Maj, Adam Karpiuk, Zofia Malcher, Jan Kaliszewski, Anna Guzek, Olga Hajda, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Weronika Szawara, Adam, Anna Domanowska, Jakub Górnicki, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Julita Białobłocka, Gabriela Wiktorowicz, Karolina Kuzema, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Paweł Pacyński, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłoszewska, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Paweł Smater, Janusz Bójko, Irena Myślecka, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Maciej Śliwa, Marzena Potepa, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Anita Poddębniak, Bożena Nowak, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Jolanta Malinowska, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Jacek i Anna Czernuszenko, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Dawid Weisbrot, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Marlena Fatyga, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Wawrzyniec Mąkinia, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Agnieszka Grondas, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Magdalena Babral, Basia Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Agata Sulikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Marek i Magda z Torunia, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Magda Górak, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Magdalena Klemensowicz i Ewa Wdowiak. W ostatnim czasie na portalach subpi.pl i Buy Coffee wsparli mnie Sebastian Cieśla, Kasia Czarnowska, Marita Adamska, Anita Głowińska, Joanna Główczyk-Zubek, Dawid Weisbrot i Tamia Olszańska. Jesteście częścią redakcji Czaban robi Raban. Do usłyszenia i do zobaczenia. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi Raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej, Fundacji Wolno Nam i Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei.